Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zaczynamy! Capcom nie chce już tylko straszyć, ponieważ w Resident Evil Requiem zamierza zabawić się emocjami graczy jak nigdy wcześniej. Twórcy zapowiadają całkiem świeży system, który na razie wciąż owiany jest mgiełką tajemnicy, ale według zapewnień ma sprawić, że horror stanie się jeszcze większym, emocjonalnym rollercoasterem. Reżyser Koshi Nakanishi i producent Masato Kumazawa w wywiadzie nagranym w trakcie targów Gamescom wyjaśnili, że klasyczny schemat serii oparty na żonglowaniu napięciem, a następnie chwilą oddechu pozostanie w grze, ale tym razem zyska zupełnie nową dynamikę. Zamiast powtarzalnych cykli strachu i ulgi, Requiem ma zaoferować ekstremalne kontrasty, które wybiją gracza z komfortowego rytmu i pogłębią poczucie niepewności. Twórcy nie zdradzają szczegółów, ale sugerują, że nowy system pozwoli rozszerzyć amplitudę emocji w sposób niespotykany dotąd w serii. Ma to przede wszystkim wywołać większe wahania między spokojem a paniką i eksploracją a przerażeniem. Ma to być coś, co powinno zaskoczyć nawet najwytrwalszych weteranów serii. Premiera Resident Evil Requiem odbędzie się 27 lutego przyszłego roku na PS5, najnowszych Xboxach, PC-tach, a także na Nintendo Switch 2. Jeśli nowa mechanika rzeczywiście spełni obietnicę, to fani mogą spodziewać się najbardziej intensywnej emocjonalnie odsłony serii w historii. Pozostaniemy jeszcze chwilę w klimatach survival horrorów. Już wkrótce sami przekonamy się, czy Silent Hill F spełni nasze najmroczniejsze oczekiwania. Japoński magazyn Famitsu jako jedyna z branżowych redakcji otrzymał zielone światło na publikację swojej oceny. Wynik jest bardzo wysoki, 36 punktów na możliwych 40, czyli 4 noty po 9 od 4 krytyków. Embargo na kolejne recenzje wciąż obowiązuje i wygaśnie 22 września. Mimo to do sieci wyciekła już ocena serwisu DualShockers, który wystawił grze aż 9,5 na 10. Przejdźmy do tego, czego według publicystów już możemy się dowiedzieć o Silent Hill F. Walka odrobinę przypomina potyczki w grach Souls-like, ale nie do końca. System starć jest oparty na unikach i kontratakach i okazał się zaskakująco ekscytujący. Jest tryb Nowa Gra Plus, w którym fabuła zdaje się być w jakiś sposób kontynuowana, a ponadto powracają liczne zakończenia charakterystyczne dla serii. Sama historia w dużej mierze opowiadana jest za pośrednictwem różnej maści notatek i wpisów w aktualizowanym na bieżąco dzienniku bohaterki, co również jest raczej charakterystyczne dla serii. Nie brak za to naprawdę mocnych scen, a recenzentka z DualShockers nie była przygotowana w szczególności na jedną z nich. Gra oferuje całkowicie unikalne doświadczenie i bardzo różni się od wszystkich poprzednich gier serii, ale wciąż czuć, że to Silent Hill, a strach i niepewność budowane są w bardzo typowy dla cyklu sposób. Warto jeszcze dodać, że według publicystów magazynu Famitsu oprawa wizualna jest przerażająca i groteskowa zarazem, a jednocześnie zapierająca dech w piersiach. A jak jest w rzeczywistości, dowiemy się już 25 września. Studio Iron Gate, odpowiedzialne za świetnie przyjętą grę Valheim, ogłosiło, że ich flagowy tytuł zadebiutuje na najnowszej konsoli Sony już w przyszłym roku. Przypomnę, że produkcja od 2021 roku znajduje się we wczesnym dostępie na PC, a od 2023 można ją sprawdzać na Xbox One oraz Xboxach Series XS w ramach programu Game Preview. Na razie nie poznaliśmy jednak dokładnej daty premiery na PS5. Twórcy obiecują za to, że nadchodzący port zaoferuje pełny crossplay z pozostałymi platformami. Jak informuje serwis Twisted Voxel, wzorem najnowszych odsłon serii, remake Assassin's Creed 4 Black Flag będzie zawierał więcej elementów RPG niż oryginał. Objawi się to tym, że gracze w czasie zabawy będą zdobywali ekwipunek o coraz lepszych statystykach, tak aby radzić sobie z coraz silniejszymi wrogami. Nowa wersja gry ma także całkowicie pozbyć się wątku współczesnego, zamiast tego pozwalając graczom spędzić więcej czasu z Edwardem Kenwayem i innymi postaciami z epoki. Mapa ma być mniej więcej tych samych rozmiarów co w oryginale, ale pozbawiona ekranów ładowania oraz usiana większą liczbą zadań pobocznych i aktywności. Ma powrócić także część zawartości z różnych powodów wyciętej podczas produkcji oryginału. Wszystko to przełoży się na co najmniej kilka dodatkowych godzin zabawy.
Źródła przecieków wskazują jednak, że nie będzie to wysokobudżetowy remake w stylu odświeżonych wersji Resident Evil 2 czy Silent Hill 2. Pod względem technicznym gra działa na autorskim silniku Anvil, który napędza też m.in. Assassin's Creed Shadows, a twórcy przy produkcji remake'u wykorzystują część asetów przygotowanych na potrzeby kontrowersyjnego, lecz zbliżonego tematyką Skull and Bones. Paradox Interactive ogłosił, że wycofuje się z kontrowersyjnego DLC do Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Klany wampirów, które początkowo były dostępne za dodatkową opłatą, trafią do podstawowej wersji gry. Oburzenie graczy przyniosło więc wyczekiwane efekty. Firma potwierdziła, że klany Losombra i Toreador będą częścią bazowej gry. Droższa edycja Premium zaoferuje natomiast dwa rozszerzenia fabularne, Loose Cannon oraz The Flower and Flame. Oba ukażą się w przyszłym roku. Data premiery Vampire the Masquerade Bloodlines 2 pozostaje niezmieniona. Gra ukaże się już 21 października. Premiera gry Borderlands 4 raczej nie przebiegła tak, jak wymarzyło to sobie studio Gearbox Software. Co prawda średnia ocen publicystów w serwisie Metacritic wynosi 84 punkty na 100, ale już na platformie Steam tytuł otrzymał mieszane opinie. Produkcja obrywa się głównie za fatalną optymalizację, co potwierdzili niedawno także specjaliści z redakcji Digital Foundry. Niemniej twórcy rozpoczęli już proces jej naprawy. 13 i 18 września deweloperzy opublikowali łatki, które powinny nieco pomóc poprawić stabilność na wielu komputerach. I jak donosi serwis PC Games N, aktualizacje faktycznie stabilizują liczbę klatek na sekundę, w dużym stopniu niwelując wcześniejsze spadki FPS-ów. Oczywiście to tylko pierwszy krok postawiony przez deweloperów. Jak sami przekonują, planują dodatkowe łatki już wkrótce. 16 września zadebiutowało pierwsze duże DLC do najnowszej odsłony Assassin's Creed zatytułowane Close of Awaji. Dodatek przenosi graczy na tajemniczą wyspę Awaji, gdzie bohaterowie zmierzą się z nową frakcją Sanzoku Ipa oraz poszukają zaginionego artefaktu. Ubisoft obiecuje ponad 10 godzin nowej zawartości fabularnej, pełnej zasadzek, pułapek i brutalnych starć. Aby rozpocząć przygodę, gracze będą musieli ukończyć główne wątki fabularne Naoe i Yasuke oraz zadanie spośród cieni. Po tym w kryjówce w Setsu pojawi się kontakt Hanzo, który poprowadzi bohaterów ku historii z dodatku. Co ciekawe, rozszerzenie zbiera w większości negatywne opinie od graczy. Zdecydowana większość zarzutów dotyczy stanu technicznego, a dokładnie licznych crashy, których doświadczyli gracze po instalacji Close of Awaji. Do tego niektórzy nabywcy nawet nie byli w stanie uruchomić DLC. Zadanie, które powinno być wprowadzeniem do dodatku, zwyczajnie się nie pojawiło. Co się tyczy zawartości, ta również nie wzbudziła większego entuzjazmu, przynajmniej tak można wywnioskować na podstawie tych nielicznych opinii, których autorzy wspomnieli cokolwiek na ten temat. Nawet w pozytywnych recenzjach da się znaleźć wzmianki o fabule niezapadającej w pamięć i dialogach czerstwych jak stary chleb. Również 16 września otrzymaliśmy dodatek The Red Strain do gry Atomfall. To już drugie po Wicked Isle fabularne DLC. Największą nowością wprowadzoną w The Red Strain jest niedostępna wcześniej mapa. Mowa o obszarze testowym Moria, czyli tajnej stacji badawczej skrywającej liczne sekrety, która po wprowadzeniu kwarantanny wpadła w niepowołane ręce. Miejsce to ulokowano na terenie dawnego ośrodka testowania rakiet, a znane było z tajnych eksperymentów rządowych. Ponadto na potrzeby omawianego dodatku przygotowano wyciszoną broń palną, która pozwala atakować wrogów z ukrycia, a także umiejętność noszenia ciężkich dział wyrwanych unieszkodliwianym przez nas robotom. Nie mogło zabraknąć również niewidzianych wcześniej przeciwników. 16 września gra Arena Breakout Infinite zaliczyła swój oficjalny debiut na Steamie i w Epic Game Store. Na platformie firmy Valve przyciągnęła ona ponad 28 000 graczy w szczytowym momencie dnia premiery. Może się też pochwalić bardzo pozytywnymi ocenami od użytkowników. Przypomnę, że Arena Breakout Infinite to darmowa taktyczna strzelanka sieciowa typu Extraction Shooter z widokiem z pierwszej osoby. Produkcja stawia na jak najwierniejsze ukazanie współczesnego pola bitwy i drobiazgową personalizację broni. Pełna wersja wprowadza 5 zróżnicowanych map, rozbudowane mechaniki takie jak dynamiczna pogoda, losowe punkty ekstrakcji i systemy survivalowe jak głód czy złamania kości. Znajdziemy tutaj także ulepszony pokój trofeów, w którym gracze będą mogli wzmacniać postać i gromadzić kolekcję przedmiotów. Wersja 1.0 to również ogromny pakiet poprawek sugerowanych przez graczy. Na starcie nie mogło także zabraknąć bonusów w postaci darmowych skórek broni czy skrzynek bezpieczeństwa, które będzie można odblokować za wykonanie misji.
Na forach Steama gracze spekulują, że drastyczne zmiany i odważne decyzje nie są przypadkowe. Ich zdaniem deweloperzy z Arena Breakout Infinite chcą w ten sposób zbudować przewagę i przyciągnąć społeczność przed zbliżającą się wielkimi krokami premierą pełnej wersji Escape from Tarkov, największego rywala omówionej strzelanki. Z całą pewnością największą premierą tego tygodnia było Dying Light The Beast. Techland zapowiadał, że fani serii odnajdą w The Beast wszystko, za co polubili pierwszą część i wygląda na to, że studio dopięło swego. Średnia ocen The Beast w serwisie Metacritic utrzymuje się na poziomie 78 punktów. Głośno zapowiadany powrót do korzeni przypadł do gustu sporej części recenzentów, choć nie brakuje opinii, że Techland mógł odważyć się na więcej innowacji w rozgrywce. Szczególne pochwały zbiera nowy tryb bestii, znacząco urozmaicający zabawę. Jako plus recenzenci wskazują również świetny parkour, najbardziej brutalny w serii system walki oraz dopracowany świat, którego eksploracja potrafi wywołać ciarki. Nie obyło się jednak bez krytyki. Najczęściej powtarzające się zarzuty dotyczą monotonii rozgrywki, która daje o sobie znać po dłuższym czasie. Dziennikarze narzekają też na słabą fabułę i małą liczbę wyrazistych bohaterów drugoplanowych. Problemem okazuje się również progresja w kampanii, która miejscami wymusza osiągnięcie wysokiego poziomu doświadczenia, by ruszyć dalej. Dodam jeszcze, że The Beast zbiera bardzo dobre oceny od użytkowników platformy Steam. Moros Protocol to boomer shooter inspirowany takimi grami jak Doom czy Half-Life. Gra zadebiutowała wyłącznie na PC-tach 18 września. Podczas rozgrywki wcielamy się w postać uwięzioną na wraku futurystycznego okrętu Morfeusz, którego pokład opanowały potworne istoty. Chcąc ujść z życiem, musimy stawić czoła piekielnym hordom. Przemierzając poziomy częściowo generowane proceduralnie, zajmujemy się głównie walką. Wśród nieprzyjaciół prym wiodą potężni bossowie. W miarę postępów zdobywamy rozmaite ulepszenia, które pozwalają nam rozwijać i dostosowywać do indywidualnych potrzeb oraz preferencji zgromadzony arsenał. W agregatorze Metacritic średnia ocen dla tego tytułu wynosi 67 punktów na 100. Z kolei na platformie Steam Moros Protocol zbiera bardzo dobre opinie od graczy. Do końca bieżącego roku na rynku powinien ukazać się nowy hack and slash Crystal Fall, którego twórcy określają jako ukochane dziecko Diablo 2 i Path of Exile. Steampunkowy świat produkcji ma zapewnić graczom wiele godzin darmowej zabawy, ponieważ gra będzie dystrybuowana w modelu free-to-play. Podczas rozgrywki wcielimy się w hybrydę człowieka i zwierzęcia, którą wyhodowała w lochach pewna potężna organizacja. Przemierzając proceduralnie generowane dungeony zniszczone przez asteroidę, będziemy musieli szukać cennych surowców pozwalających zwiększyć siłę bohatera, co z kolei umożliwi pokonywanie coraz to mocniejszych przeciwników. Tytuł ma oferować rozbudowane drzewka umiejętności, także generowane proceduralnie, oraz 3 klasy postaci. Crystal Fall będzie zawierało zarówno tryb single player, jak i multiplayer. Odpowiedzialne za projekt studio Cold River Games po premierze ma dostarczać świeżą, sezonową zawartość. Gra nie otrzymała jeszcze dokładnej daty premiery, ale planowo powinna zadebiutować na PC-tach w 4. kwartale tego roku, niestety bez polskiej wersji językowej. Tak jak zapowiadano, polska wielka strategia Systemic War od zespołów Play of Battle i Noobs wreszcie zawitała na platformę firmy Valve. Przy okazji na 13 października zapowiedziano debiut wersji demonstracyjnej. Opis gry na Steamie nie zdradza wiele. Ta produkcja typu Grand Strategy pozwoli nam wcielić się w przywódcę dowolnego państwa i poprowadzić swój kraj przez trudne czasy alternatywnych lat 2008-2025. Gra zaoferuje rozbudowany system makroekonomii, a oprócz typowych zmartwień dyplomatycznych i militarnych, przywódcy będą musieli zmierzyć się z wojną hybrydową. Deweloperzy obiecują ponad 25 ręcznie wykonanych map, więcej niż 150 unikalnych jednostek, mapę pozbawioną abstrakcyjnych regionów czy prowincji oraz imersyjnej fabuły opartej na materiałach wideo pokroju konferencji prasowych czy wypowiedzi prawdziwych polityków. Systemic War ma ukazać się w 2026 roku. Krakowskie studio Red Square Games ujawniło nowy tytuł nadchodzącej gry wideo, nad którą pracuje zespół deweloperów. Twilight Imperium Digital to oficjalna digitalizacja gry planszowej Twilight Imperium, zajmującej obecnie 6. miejsce w globalnym rankingu gier planszowych Board Game Geek. Projekt powstaje we współpracy z globalnymi wydawcami Asmodee i Fantasy Flight Games na mocy umowy licencyjnej. Jak mówi Krzysztof Wolicki, prezes zarządu Red Square Games, Twilight Imperium to nie tylko gra, to zjawisko kulturowe w świecie planszówek.
Celem Red Square Games jest przeniesienie całej jej głębi i dramaturgii do cyfrowego świata, wiernie oddając ducha oryginału, a jednocześnie czyniąc go jeszcze bardziej atrakcyjnym dla nowych odbiorców. Jako zespół jesteśmy dumni, że możemy pracować nad digitalizacją jednej z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych gier strategicznych na świecie. Twilight Imperium Digital powstaje jako wierne cyfrowe przeniesienie 1:1 epickiego i rozbudowanego świata oraz mechanik kultowej gry 4X. Produkcja przeniesie graczy w fascynujące uniwersum międzygwiezdnej dyplomacji, strategicznych starć i politycznych intryg. Byli deweloperzy Telltale wracają z nowym projektem o nazwie Dispatch, komediową przygodówką trochę w klimacie The Office, a trochę The Boys. Pierwsze 2 odcinki trafią na PC i PS5 już 22 października. Następnie twórcy będą wydawać po 2 epizody tygodniowo przez miesiąc. Za cały sezon zapłacimy $30, a za wersję Deluxe z cyfrowym artbookiem i 4 komiksami $40. W Dispatch wcielamy się w Roberta Robertsona, Mechamana, który traci kombinezon podczas walki ze swoim arcywrogiem, przez co zmuszony zostaje podjąć zwyczajną pracę na etacie w dyspozytorni superbohaterów. Gracz nie tylko podejmie liczne decyzje dialogowe, ale też zarządzać będzie całym zespołem i zadecyduje o tym, który heros odpowie na kolejne wyzwania. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!